No i mamy to, dojechaliśmy na obiadek schabowy z takim widokiem, że mamy półmetek trasy, 3 godzinki i co, godzinkę jesteśmy przed czasem, także myślę, że jeszcze zamiast tych 20 może się uda 5, 6, zobaczymy. Maszyna się spisuje, tornad jeszcze nie było, także do przodu, a teraz jemy. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że jakieś 20 km temu zapaliła nam się rezerwa. Tu nie ma żadnej stacji benzynowej, ale zaraz dojedziemy do jakiejś sensowniejszej drogi i poszukamy na mapie czegoś, bo kurde, ten ERA niby wytrzymuje z 70 km na rezerwie, ale trzeba mieć spokojną głowę i zasuwać do celu, a nie się zastanawiać, czy trafimy na stację, czy nie. Dobra, mamy w tej Kiernozi. Ile to jest kilometrów stąd? Zobaczmy. Kiernozia 12. Gicio. Jedziemy do Kiernozi w takim razie. No. Sprawdzam, czy nagrywa, bo zobaczcie, jakie to jest piękny widok. To jest właśnie coś, co lubimy. O, proszę. No fajnie, już się bałem, że znowu dużo asfaltu, ale to było chwilowe. Więc jakbyśmy mieli tego teta tak ocenić, to ten odcinek za Makowem Mazowieckim do... tam jest Płońsk bodajże. Myślę, że śmiało można sobie to odpuścić. Tam jest więcej asfaltu niż terenów. Wiadomo, troszkę tam jest też lasów, nie lasów, ale tutaj odcinek za Wyszogrodem w stronę Łodzi. No to tu zdecydowanie, zobaczcie, praktycznie cały czas jedziemy afikiem. I to ładnym takim przywale, ładny widoczek. Tutaj sady, pola. Asfalt jest sporadyczny. Super. O, piesek. Piesek mi wyskoczył na czołówkę. Dobrze, że miał refleks. Ale ładnie. Oj, 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 oj. To jest miejsce na fotkę. Jak nic. Robimy.
Skiernozie. Teraz to już nie jest TED, ale potrzebujemy paliwa dosyć prędko. Już ta stacja gdzieś tutaj na mapce jest. Zaraz musimy ją namierzyć. Troszkę nam się tutaj, powiem wam, zachmurzyło. No ale trudno. Dobra, teraz tak, jak my tam mamy dojechać? Tu jest nakaz w prawo. Z tym nie walczymy. Troszkę mi to przypomina Szadek. Nawet bardzo. No Jadziutuś, tu masz tu swój pas. Gdzie jest ta cholerna stacja? Będzie coś tu? O, jak dobrze jest. Paliwko, uratowani. Dobra. Jesteśmy zatankowani. Paliwka mamy na fulla. Trzeba teraz tylko tak, moi drodzy, podgłaśniamy muzę i śmigamy. No, od razu aż silniczek się cieszy, że ma paliwko. Widzicie, tyle do was gadałem. Byliśmy w miejscowości, która wygląda jak Szadek. Nic wam to nie mówi, ale byliśmy tam. Później byliśmy na stacji benzynowej, którą w końcu znaleźliśmy. Zatankowaliśmy. I ja sobie do was gadam. Tu nagle mówię, że zobaczcie, w jaką wjechaliśmy drogę, której w ogóle nie widać. I wam opowiadam wszystko. Normalnie zdradzam wam wszystkie sekrety. Patrzę w lusterko, tak jak czasem to robię kontrolnie, żeby zobaczyć, czy się kameruje. Patrzę i się nie kameruje. Ja mówię, nie, no zapomniałem włączyć. A okazuje się, że bateria nam się wyczerpała. Więc widzicie, sorka za to. Nie wiem, w którym momencie tam się urwał materiał. Mam nadzieję, że nie jakieś 3 godziny temu. Ale czekajcie, czy ja pozapinałem wszystkie torby, żeby nam dron nie odfrunął tylko na inny sposób. Nie, wszystko mamy. Dobra. Więc sorry za to, kochani. Ale teraz mamy baterię na parę znowu kolejnych godzin. Trochę nam się tu wszędzie ściemnia. Temperaturkę mamy ładną 27 stopni. Nie można być zapowiadali mniej. Coś mi wleciało do kasku. Ale dobra, gdzieś my tu walimy w prawo. Tutaj. No i subcio. Są tu jakieś ptaszki. O. Dobra, to jedziemy z ptaszkami. A co? Tu jak popada, to jest fajnie. Muszę wam powiedzieć, bo widzę, że jest takie zaschnięte bagienko. Cześć.
Cześć kolego. Ojejku, zakopaliśmy się lekko. Tu można, zobaczcie, w przerwie, jakby wam się znudziło adwenturowanie, pograć w piłę. Dobra, skupmy się na chwilę, zamiast gadać o pierdołach. O, tu są niezłe piaseczki, widzę. Jakieś... Opsa. Dobra, mamy to. Była chopka. Prosto w piach. Także wracając do piłki. Wracając do piłki. Aż mi się nasuwa, żeby skomentować ostatnie zachowanie Stanowskiego względem Maciaka. Zobaczcie, jaki króliczek sobie pobiegł. Nie, żebym był fanem Maciaka. Generalnie nie jestem fanem polityki, natomiast Kanał Zero do tej pory oglądałem. I no, podobało mi się, że Stanowski tak pokazuje tych wszystkich kandydatów. Społeczeństwo ma szansę poznać inne opcje poza popisem, ale tak po ludzku tego Maciaka potraktowali trochę do dupy. Człowiek przyjechał, był grzeczny, kulturalny, wiadomo, że ma jakieś prorosyjskie rzeczy, ale to jak nie chce się z nim gadać, to się go nie zaprasza, a nie się robi szopki, że jest w studiu, podpinają mu mikrofony, make-upy, a Stanowski pyta się, czy tamten coś tam szanuje Putina i wychodzi ze studia. A wychodzi, bo był mecz Barca Inter, a ten jest wielkim fanem piłki, widzicie. No i nic. Także trochę stracił w moich oczach, ale nie dyskutujmy o polityce, bo my tutaj wspólnie jeździmy, żeby się odprężyć i zrelaksować. Ja się teraz nie mogę zrelaksować, bo mam na szybce, kurde, jakąś muchę. Muszę ją zaraz przegonić. Sio. Gdzie ona? Od środka mi wlazła jeszcze. Czekajcie, kurna. Zaraz się tu zabiję. Dobra, poleciał. No, zasuwamy. I jedziemy. I dobrze, bo już mi tyłek bolał od tego asfaltu. Dobra, to zwalniamy, żeby nam tutaj nic w poprzek nie ścięło. O, jaki ładny kolorek zielony. Droga z takich rzadkich polnych kamieni, w sensie gęstych. Fajna. Bardzo rzadko spotykane są takie drogi. Praktycznie chyba tylko tutaj. Z takich, wiecie, to takie kociołby, ale bardzo takie gęste i malutkie, więc aż tak nie trzęsą. Jakieś duże drzewka pościnane. Otworzyłem wizjer, żeby powąchać ten ładny zapaszek. Jakiś ładny kościółek. Co my tu mamy? Pradolina warszawsko-berlińska. Witaj, Pradolino. Przejeżdżamy przez Bzurę. Gdzie ta droga? Tu jest.
Struja. Wizję w ogóle bym poprosił jeszcze. Psa. No dobra. I ciśniemy. Widzę tu ślady kolegów, jak w mordę strzelił, ale to chyba z wczoraj. Powiem wam szczerze, że myślałem, że w majówkę to tutaj będzie taki ruch adventurowy, że się będziemy mijać cały czas z kimś. A tu na razie dupa. W zeszłym roku jechałem w jakiś taki randomowy weekend. Dwudniowy, znowu 6-7 odcinek. I w każdym dniu się z kimś mijałem. Łącznie ile? Z 3 parami. Tak naprawdę. A dzisiaj nic.